dzisiaj Was zaprosić do zastanowienia się nad bardzo ciekawą rzeczą, mianowicie nad strojem nietemperowanym. Strój nietemperowany, czyli to, co często słyszymy jako fałszywe, jako fałsz, słuchając muzyki tradycyjnej. Sama tak właśnie, słuchając na początku nagrań skrzypków tradycyjnych, czułam ewidentny zgrzyt i wydawało mi się, że oni wszyscy po prostu fałszują. Że owszem, bardzo ciekawe rzeczy grają rytmiczne, ale na pewno fałszują i po prostu chyba źle słyszą. Po pewnym czasie, kiedy oswoiłam się z tą muzyką, zauważyłam, że jest to robione konsekwentnie i celowo, szczególnie przez tych naprawdę dobrych skrzypków. I też zrozumiałam, że pojawia się to wrażenie fałszowania, kiedy grają sami bez harmonii. No i wyciągnęłam z tego następujący wniosek, że dostosowywali swój strój do stroju temperowanego harmonii, kiedy grali z harmonią, natomiast kiedy grali sami, ci najstarsi skrzypkowie, odwoływali się do tej wcześniejszej tradycji. A w tej wcześniejszej tradycji zarówno śpiew, jak i granie skrzypcowe było inne. Było właśnie w stroju nietemperowanym. W tradycji greckiej, tureckiej nadal funkcjonuje strój nietemperowany. Tam, gdzie występuje na przykład lira kreteńska, czy inne instrumenty bezprogowe, i jest pamięć. To, co w naszej muzyce wydaje się egzotyczne i często określane jako takie jakieś hebrajsko-greckie, tak czasami się spotykam z takim określaniem tej muzyki, że brzmi jakoś tak blisko wschodnio. No to jest właśnie to, jak ona brzmiała dawniej. Na przykładzie właściwie mogę to pokazać kilku mazurków. Dźwięk G i dźwięk C. To nie są naprawdę C i G, ani nie są to cis, ani gis. To jest coś pomiędzy. Zresztą A też nie jest tutaj dźwięk fis. Jest też obniżony. Jest to coś między F a fis. Drugi przykład. W śpiewie także to istniało. Do domu moje gałcunecki, ale bo wam porosieją na głowach wionecki, ale bo wam porosieją na głowach wionecki. Śpiewacy też to wykonywali. Szczególnie ci na starszych nagraniach słychać wyraźnie tą taką niestrojoną nutę. Namawiam do takiego ćwiczenia i wysłuchiwania tych dźwięków i do takiej refleksji, co jest przypadkiem, a co jest prawdziwą, konsekwentną jakby tradycją tej muzyki. Ja sama na początku nie słyszałam tych dźwięków i poprawiałam skrzypka, uważając, że on po prostu sfałszował, a ja gram prawidłowo to, co on chciał zagrać, ale mu nie wyszło. I trochę mi zajęło, żeby zrozumieć i przyzwyczaić swoje ucho do tego stroju nietemperowanego. Pan Tadeusz Jedynak przeszedł też taką ewolucję w graniu i kiedy ja zaczęłam się od niego uczyć, on podwyższał bardzo dźwięk G aż do gis i C aż do cis. Potem, słuchając jego starszych nagrań, zrozumiałam, że kiedy miał lepszy słuch, kiedy był młodszy, wstrzelał się właśnie dokładnie w takie podwyższone C. I zmieniłam swoje sposoby grania tych mazurków. Na przykład, podam przykład. Mazurek
Topolina. Tak, zaczynałam go grać, kiedy pierwszy raz słuchałam pana Tadeusza, który już wtedy miał 90 kilka lat. Później posłuchałam skrzypków innych, którzy grali z harmonią i którzy grali tak. Zrozumiałam, że tutaj nastąpiła decyzja, łącznie decyzja dotycząca tego, że się gra z harmonią. Jeden dźwięk został obniżony do G, a drugi podwyższony do Cis. Taka decyzja związana z tym, że harmonia ma strój temperowany. Natomiast w dawniejszej tradycji oba dźwięki były między C i Cis i G i Gis. To jest jeden z takich przykładów, gdzie zmieniła się melodia z powodu współpracy skrzypka z harmonistą. Natomiast mnie fascynują te poprzednie wykonania i odszukiwanie tej drogi do jak najdawniejszej, jak najbardziej archaicznej melodii. Do tego też Was zachęcam i zagram Wam jeszcze mazurek od Piotra Gacy na koniec. Do domu moje gałcunecki, ale bo Wam porosieją na głowach wianeczki.